Witam serdecznie. Zapraszam do drugiej części hodowli rozwielitek. Tym razem hodujemy je w domu. Można też spróbować w ten sposób w piwnicy, aczkolwiek taki odcinek pojawi się w przyszłości. Rzeczy, które potrzebujemy, to słój. Ja mam tutaj taki słój 10-litrowy. Mniejszych raczej nie ma sensu, bo wydajność takiej hodowli będzie wtedy zbyt niska, według mnie przynajmniej. To, co potrzebujemy, to słój. Za chwilę pokażę, jak wyczyścić sobie taki słój, bo może nie jest to takie oczywiste, jak to zrobić. Następnie potrzebujemy wężyk, ponieważ hodowlę trzeba napowietrzać, bez tego po prostu się ona zepsuje i będzie cuchnąć. Potrzebne jest nam trochę piasku. Tego piasku użyjemy do czyszczenia takiego właśnie słoja. Wata bawełniana. Na koniec, jak już założymy hodowlę, zatykamy ją takim zwitkiem właśnie waty, po to, aby komary na przykład nie złożyły nam tam jaj, albo ewentualne jaja komarów i późniejsze larwy, które się wylęgną, nie przeistoczyły się w złośliwych towarzyszy. Na koniec potrzebne nam jest coś, czym będziemy karmić te rozwielitki. Mam tutaj 3 propozycje. Można tak stymulować swoją hodowlę w ogrodzie albo na balkonie. Mikrożel do artemii. To są takie glony w zawiesinie, takiej gęstej. Można użyć chlorelli, ale trzeba mieć ją w proszku. Trzecią z propozycji jest protogen. To suszone kultury pierwotniaków w postaci takich pałeczek. Na słój tutaj 10-litrowy, jak widzicie, dajemy 3-4 pałeczki maksimum. Woda powinna być lekko biaława. To dobry sposób też na hodowlę. Polecam. Ok, teraz pokażę Wam, jak czyścić ten oto słój. Ja już słój wyczyściłem, ale zakładam, że możecie zdobyć gdzieś na przykład na targu taki słój. Można użyć dymiona, ale dymion jest pękaty i słabo się mieści na parapecie na przykład okna. Sypiamy piasek. Tego piasku sypiamy, powiedzmy, taki kubeczek, szklankę. Następnie wlewamy szklankę wody. Ostrożnie bierzemy słój w ręce, zatykamy wylot, trzymamy go lekko pod kątem i kręcimy nim. Najpierw czyścimy dół, później ścianki i stopniowo schodzimy w tą stronę. Następnie wystarczy taki słój wypukać. Jeżeli jeszcze coś jest na ściankach, ponownie nalewamy wodę i ewentualnie dodajemy piasek. Dalej czyścimy do skutku. Po wszystkim płuczemy słój do czysta i możemy rozpocząć hodowlę. Otóż nasz słój już umyty. Teraz będziemy sobie robić zawiesinę suplementu dla naszych rozwielitek. To zaskakujące, nie sprawdziłem tego przed filmem. Tym razem ten mikrocel jest w postaci proszku. Wcześniej można było go kupić w takiej zawiesinie. To nawet lepiej, jeżeli on jest w proszku. Łatwiej jest go przechowywać. Raz otwarty pojemnik z tą zawiesiną mógł się zepsuć z tego względu, że tam nie było możliwości zamknięcia go. Po prostu obcinało się taki czubek, jakby to powiedzieć, w silikonie. W takiej tubie z silikonem obcinacie czubek, no i nieużywane zasycha to tam u góry i psuje się.
a w takiej formie według mnie jest dużo lepsze. Więc najpierw sobie zobaczymy ten mikrożel, później pokażę chlorellę, a protogen, tak jak mówiłem, na taki duży słój wrzucamy na początek 3-4 pałeczki i patrzymy, co się dzieje. Woda musi być biaława, ale nie może nam się zepsuć. To jest najważniejsze w hodowli domowej, żeby po prostu nie było przykrego zapachu. Momento. Zobaczcie sobie, chlorella jest taka bardzo mocno ciemnozielona. Tutaj, nie wiem, kobiety by to nazwały jakimś kolorem, nie wiem, seledynowy. Bierzemy sobie troszeczkę, dajemy do wody i musimy to rozrobić. To może chwilę potrwać. Musimy sobie zrobić taki ciemniejszy roztwór. Momento. Mam tutaj przygotowany taki szklany pojemnik. Pokażę Wam, jakiego koloru powinna mieć woda w tej hodowli. I następną porcję suplementu dajemy dopiero po odbarwieniu się wody. Lejemy. Zobaczcie, jest takie zielonkawe już. Jeszcze odrobinę możemy dodać. Momento. Muszę sobie... Ciężko mi jest trzymać dwoma rękami, znaczy jedną ręką telefon i drugą nabierać. Ja tutaj tak zrobię na oko sobie ten roztwór, później sobie go wleję. Tak jest. Mieszamy. Oczywiście napowietrzanie, jakie będzie w środku, właśnie ma na celu to, żeby dokładnie to wszystko się rozbiło i mieszało ze sobą. Tutaj możemy od razu już zrobić taką zarodnię, którą sobie wleję w domu, bo nie będę szedł stałym słojem. Takiego koloru powinno to wszystko być. Lekko zielonkawe. No, rozwielity widać są. Może zbliżymy bardziej. O, nie łapiemy ostrości. No, tak wygląda zabarwienie tej wody do kolonii. Nie powinno być mocniejsze, dlatego że to może spowodować, no, że bakterie po prostu przed rozwielitkami zeżrą tą karmę. No i później obumrą, co spowoduje załamanie się kolonii, bo zabraknie tlenu. Dlatego bardzo ważne, najważniejsze teraz jest to, żeby taką kolonię natleniać i nie przesadzić z ilością karmienia, bo wszelkie błędy na tym etapie powodują zepsucie się kolonii i smród w domu. Także lepiej oszczędnie niż za dużo. Dobra, teraz pokażę Wam szybko chlorellę. To samo co w przypadku mikrocelu. Dajemy ostrożnie, nie za dużo. Ten roztwór będzie ciemniejszy sam z siebie, ponieważ chlorella ma ciemniejszą barwę, taką zgnito-zieloną. No i następnie mamy jakiś osobny pojemnik, do którego sobie wlewamy na próbę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze trochę. Chlorella jest bardzo dobra, jeżeli chcecie zrobić zieloną wodę rybom. Ja co jakiś czas dodaję do moich limek, do tych nigrofastiata, czyli tak zwanych garbatek. Zobaczcie, tak wygląda prawidłowo założona hodowla. To znaczy, że chodzi mi o roztwór jasno-zielone. To musi być przejrzyste. Jeżeli przesadzicie z ilością czy to chlorelli, czy to mikrocelu, czy protogenu, no, zepsuje Wam się to i będzie śmierdzieć. Na początek lepiej dać mniej i stopniowo człowiek nabierze wprawy, obserwując, jak się rozwija kolonia,
bo jeżeli na początku zepsujecie, to już i tak nic z tego nie wyjdzie. Dobra, teraz zobaczmy sobie, jakieś żyjątko tam jest. Ach, larwa komara. Chyba tak. Tak. Dobra, chodźmy do domu. Będziemy kończyć powoli. Otóż słój już na oknie. Ja wybrałem tutaj wystawę południowo-zachodnią. Przez większość dnia jest tutaj jasno, ale nie ma bezpośrednio słońca. Tylko po południu przez około 2 godzin to słońce jest tutaj. To zapobiegnie natychmiastowemu zglonieniu tego słoja. Jak widzicie, podłączona jest rurka z napowietrzaniem. Jak wspomniałem, to jest istotne. Teraz napełnimy słój. Tutaj możecie zobaczyć, jak prawidłowo natleniać hodowlę. Nie jest za szybko, nie za wolno. To musi lekko buzować, ale nie może być pralki w środku. A teraz dodamy karmę. Zobaczcie sobie kolor tego roztworu. Jasno-zielony. Jasno-zielony. Naprawdę trzeba uważać z ilością, przestrzegam, bo możecie mieć bombę smrodu. Lepiej zawsze mniej niż za dużo. Pamiętajcie o tym. Teraz pozostało dodać rozwielitki i zatkać wylot watą, żeby komary, które mi się tutaj wylęgną, no bo tam jest sporo tych larw, żeby nie mogły stąd uciec. Otóż i nasza świeżo założona hodowla. Widać, że naprawdę tam jest ruch. Tak właśnie ma być. Jest idealnie, że tak powiem. U mnie oczywiście pływa tutaj wiele innych zwierzątek niż tylko rozwielitki. Ale Wam polecam kupić sobie po prostu w sklepie 3 woreczki. Wtedy nie będziecie mieć dodatkowych towarzyszy w postaci właśnie komarów tutaj. Dodatkowo nawet jak macie ze sklepu zarodnie, to trzeba sobie zatkać w ten sposób, bo mogą Wam po prostu wleźć komary i złożyć jaja. Więc to działa w 2 strony. Tak to jeszcze raz wygląda u mnie na oknie. Bardzo wygodny słój. W zupełności wystarcza dla 1, może 2 akwariów. Zobaczymy, jak to będzie prężnie działać. Myślę, że raz w tygodniu zobaczycie shorta z rozwoju hodowli i sami będziecie mogli ocenić, czy to ma sens. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na film o szklarce, który będzie w poniedziałek w przyszłym tygodniu o 20. Cześć! Na koniec jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem. Odradzam stosować drożdże w hodowli domowej, ponieważ jakikolwiek nadmiar tych drożdży spowoduje, że ze słoja będzie się wydobywał zapach wymiocin. To jest dobry sposób na hodowlę w jakimś odleglejszym miejscu ogrodu, gdzie wyziewy z takiego kwajfasa nie będą nam przeszkadzały. Natomiast zdecydowanie odradzam zrobienia czegoś takiego w domu. Cześć!